Przedmieścia Ulaanbaatar, Nalmach, albo Nalman, albo Nalmaj. Nie wiem. 3 wersje. A zresztą pisze Nalach. Korek za Ulaanbaatar. Pojedyncza nitka chyba się zrobiła w końcu, bo była podwójna cały czas. Taka autostradowa, ale się zrobiła pojedyncza. Szybko i na temat. Znajdujemy się w mieście Barakhagai. Jest to około 60 km od miasta Ulaanbaatar i przemieszczamy się powoli do granicy chińskiej. Była ciekawa podwózka, bo 2 chłopaków mnie wzięło, którzy jechali do pracy takim wozem typowo roboczym, farmerskim, gdzie można przewozić konie, owce, krowy. No i co, jedziemy pod górkę, a tu nagle łup, nie działa. No to chłop zobaczył na horyzoncie jeden samochód i poleciał do niego, żeby zapytać się kolejną osobę, czy mnie podrzucą. No i chłop mi załatwił stopa, wyobraźcie sobie, a sami zostali z maszyną zepsutą. No niestety, jeżeli maszyna się jedna zepsuje, to zawsze może przyjechać następna. A jak masz swoją, no to masz duży problem. Stała się rzecz A tu mój przyjaciel Charlik, patrzcie. Charlik? No i co tam u ciebie? Powiedz, psina. Co tam u ciebie, Charlik? Jak się miewasz na Włoszech? Nie chce Charlik do mnie przyjść, ale to nie szkodzi, więc sytuacja dość komiczna, bo tak jak wam opowiadałem, trafiłem z samochodu w samochód w zasadzie. Pierwszy najlepszy był samochód, bo zaczęło się od dyskusji: a ile dasz mi za kilometr? A ja mu powiedziałem: stary, nic ci nie dam. Ja wysiadam. Mimo że padało, ja mówię: nie, tak się nie bawimy. Ja wysiadam. 2 paniami w wieku 60 lat, co prawda gościna dość specyficzna. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Martwiły się o to, że będę musiał spać w namiocie i że jest mokro, że dużo deszczu. Ja mówię, że się proszę nie martwić, że ja sobie poradzę, ale gościnność jak to u babci. Dużo jedzenia, co będziesz jadł, takie jedzenie lubisz. Wiecie, człowiek no jest w gościach, więc się trochę tak, ja zawsze mam ja pierdzielę i co teraz, wiesz, grzecznie i w ogóle poukładany człowiek stresuje się po prostu będąc w gościach. Pani mi już powiedziała, że następnego dnia to ona mnie w ogóle odwiezie, że nie martwić się mam, że mi znajdą maszynę. Ja mówię: teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda miasto, które jest oddalone około 200, może 300 kilometrów od Ulaanbaatar na południowy wschód. To miasto znajduje się na drodze do granicy głównego przejścia z Chinami, Ernhot, które jest otwarte 24 godziny na dobę. Taki spacer pozwolicie, że oprowadzę was po tym pięknym mieście. Bardzo małym, bardzo swojskim. Ja takie miejsca lubię, bo czuję się trochę jak na wsi, moim rodzinnym, babcinym domu, tak zwanym Dobrodzieniu, gdzie też to wszystko jest takie małe, może bezkształtne, albo właśnie ten kształt jest nadany w jakimś takim nietypowym stylu. Gdzie zobaczcie, jakie opady były, jak to wygląda po deszczu, takim dużym deszczu, bo to przez 2 dni były dość sowite opady. Przejdziemy na bok. Tak wyglądają szkoły tutejsze.
Najlepsza historia jest z tego taka, że ta pani mnie widziała już w autobusie. Ja trafiłem na autobus z jej koleżanką i żeśmy wspólnie wracali tym samym autobusem z Ulaanbaatora. Ona później wskoczyła do samochodu do koleżanki, a później ja wybrałem inny samochód, pojechałem i się okazało, że trafiliśmy na siebie. Przyszedł i powiedział, że no, czy weźmiecie tego jego mościa, bo on szuka transportu, a nam się zepsuł samochód. Że taki zbieg okoliczności, a zakończyło się gościną, tak jak już powiedziałem, z uwagi na pogodę, która nie jest przyjazna biwakowaniu. Ja sobie zdaję sprawę, choć dzisiaj jest już nie najgorzej. Nie najgorzej jest. Idziemy dalej. Mongolia, jak wiecie, to wydaje się taki bardzo suchy kraj, ale ostatnie opady deszczu na to by wcale nie wskazywały, więc jeżeli będziecie się kiedyś tu wybierać, to nie zakładajcie, że na południu są pustynie. Dziewczyny czekają może na taksówkę w dresach, proszę, tak wyglądają, tak się ubierają. Tak to wygląda. Panie chodziły, jak się okazało, do wspólnej klasy. Do tej samej szkoły siedziały w wspólnej ławce. Pani jest księgową, a ta druga pani jest lekarzem. Więc dwa bardzo takie, powiedziałbym, popularne zawody. Księgowa i lekarz. Duże opady powodują właśnie takie skutki. Dobrze, że chat nie pozalewało, no ale jezioro wielkości naprawdę grubej. Miało być nudno, miało być bezwdzięcznie, a tu nagle gościna. Fajne emocje, pozytywne. Ludzi jak na lekarstwo na ulicy, więc nie ma za bardzo czego pokręcić dla was. Idź do przodu, człowieku. Rusz tyłeczek. Oj, tu no nawet się chyba nie da przejść za bardzo. Chociaż może trochę się da. Przejdę się do końca, żeby wam pokazać, że zaraz za miastem są po prostu dziesiątki kilometrów pustki, która bije się po horyzont i jak dla mnie jest takim trochę coś tak pustego, że aż wiecie, aż przygniata trochę człowieka ta pustka. Mongolia zachwyca, moi drodzy, kontaktem z ludnością. Mimo że francuska mówiła, że ona czuje tutaj komercję, to ja tej komercji nie czuję w takim prozaicznym, pospolitym życiu. Widzę, jak ci ludzie się na mnie patrzą. Widzę, w jaki sposób reagują, z uśmiechem, z serdecznością. To jest miłe. Wiadomo, że inaczej się reaguje na obcokrajowca, a inaczej się reaguje na swojego, nie? Na swoich ludzi, ale oni do siebie sami też są bardzo serdeczni. Mocny plus, uważam, że podróżnik tutaj, który autostopuje, będzie się czuł jak ryba w wodzie. No, tutaj jurty z domami. Jurty i domy. No wiadomo, jak jest rodzina, wiecie, 3 synów, 4 córy, to gdzieś te rodziny muszą żyć, więc mam wrażenie, że jedna na przykład w jurcie, rodzina śpi, druga śpi w domu i się tak dzielą po prostu. No i co? Zobaczcie, po horyzont, co się nam rozciąga. Takie oto widoki, tam droga na dalekie południe wiedzie. Jutro będziemy eksplorować bloki w tle. Powiedziałbym, że mocno zsowiecowizowane miasto. Mam wrażenie, że te miasta, które były takim ważnym punktem dla Związku Radzieckiego, mają więcej bloków, mają więcej osiedli, że oni w te miasta inwestowali, że oni je w jakiś sposób wymuszali. No i góry, jak widzicie, nie ma za dużo, bo horyzont ciągnie się zieleń. Ale to jest taka złudna zieleń, bo jak się przyjrzycie na przykład na to miejsce, to jest taka zieleń, widzicie, kamyczki. Ta ziemia jest bardzo uboga. Nie da się na niej żyźnie. Taki kurde lajtowy dzień przemieszczania się przez miasto.
Okazało się, że wydarzyło się całkiem dużo. No i na koniec gościna, czyli zwieńczenie mongolskich marzeń. Ja uważam, że faktycznie podróżnicze historie piszą się same. Jeżeli jedziemy na autostopa, to tylko ludzie, z którymi jedziemy, z którymi rozmawiamy, mają wpływ na to, co się wydarzy. Wiecie, gdyby ten samochód się nie zepsuł, tej gościny by nie było. Gdybym nie wsiadł do tego samochodu, gdybym nie wysiadł z poprzedniego, to jest w ogóle crazy, że wiecie, że te gościny są tak uzależnione, że tam jeden mały procent ma takie duże znaczenie od tego, czy wiecie, coś się wydarzy lub czegoś się w ogóle nie wydarzy. Znajdujemy się w mieszkaniu miejscowości Chil. Tak wygląda mieszkanie mongolskie, nie jurta, nie ger, jak u nas w Polsce. Blok, stary blok jednopiętrowy, bardzo podobny do tego naprzeciwka, co tu widać, dwupiętrowy. Wystrój wnętrza, jak widzicie, obrazy, duża szafa, pomieszczenie to są takie jakby 4 takie mniejsze pomieszczenia. Tu są drzwi, przechodnie, które się zamyka, które łączą się w taki kwadrat. I na piętrze są 4 takie mieszkania, czyli jakby każdy ma swój kwadrat. To jest kuchnia. Tak wygląda kuchnia. Widzicie, pani ma trochę sprzętu. Elektryczność jest podłączona. Lodóweczka. Chlebek, jajka. Wszystko co trzeba. Podłoga zwykła, takie a la panele. Kaloryfery żarowe. No i co? Odkurzacz. Bardzo modernistyczny. Zlewu nie ma co pokazywać. Bardzo klasyczne. Woda jest. Okno, widok na zewnątrz. Tak wygląda. Podwórko, zwykły żwirek. Idziemy do korytarza. W korytarzu prześwit trochę. Tak wyglądają drzwi główne. Wieszak z lewej strony. Wczoraj go nie widziałem. Chciałem powiesić kurtkę. Wieszak z lewej strony. To w sumie nie wiem, co to jest. Jakaś taka lodówka? Pralka? Chyba pralka. Coś do czyszczenia na pewno. Po chińsku jest. Bardzo dużo sprzętu z Chin oczywiście importowanych. Szafka na butę. Dywaniki. Drzwi frontowe. Siedziska rozkładane dla gości. No i buty. Pani buty, kalosze. No i tutaj domek pań. Jakby pokój główny, gościnny. No i tu jest najwięcej atrakcji. Obrazy od przyjaciółki. Co ciekawe, ta przyjaciółka, tak jak już mówiłem, znają się bardzo długo. Ponad chyba 40 albo 50 lat razem. Tak wygląda pokój główny. Stół, na którym jemy posiłki. Kanapa, łóżka. Tutaj panie sobie spały wspólnie wczoraj, we dwie, jak przyjaciółki. Lustro, zestaw kosmetyków. No i co? No i sówka jako prezent. A tutaj familia. Po środku pani. No to już sporo lat temu. 2 familie. Z jednej strony jedna familia, rodzina i z drugiej strony druga rodzina. No i to mama główna. Powiem tak, ciężko panią teraz poznać, ale tak kiedyś wyglądała. Ja tak przez chwilę się zastanawiam, czy to na pewno ona, ale tak, ona, to jest ta pani. No a tu jest też jeszcze zdjęcia rodzinne. Tu jej mąż, tu zdjęcia, które podarowałem.
No i tu też pani, nasza host. Telewizor i obrazy jeszcze. Zasłony. Sufit. Żyrandol. W takim zdobieniu. Nawet nie wiem jak to nazwać. Takie płyty. Bardzo ciekawy sufit. Tu jakieś podrapania. Ale ogólnie jak na ten budynek. Pani powiedziała, że ten budynek jest z 1960 roku. Mówi, że to stary dom. Ja się właśnie obudziłem. Panie wyszły pobiegać, więc zostawiłem je samego. Powiedziały, żebym poczekał, żebym nie wychodził, że zjemy razem śniadanie, napijemy się herbatę. Jak najbardziej jestem za. Nie spieszę mi się nigdzie. Może wypadałoby się golić. Jest 18 sierpnia. Zostały nam 2 dni do wjazdu do Chin. Ja znajduję się około 300, może 400 km od granicy. Naprawdę nie jest to duży odcinek, biorąc pod uwagę czas, jakim dysponuję i droga, która tu jest, chyba że się zmieni szutrową, ale wątpię, bo do granicy z Chinami raczej musi być asfalt i to jest ta droga główna łącząca Rosję i Chiny, biegnąca przez Ulaanbaatar. Chyba nic. Tak to właśnie wygląda to mieszkanko i ja, który zostałem zaproszony w gości w te skromne progi. Ojejku, Polak w gości w Mongolii. Bywa, zdarza się. Bardzo fajnie, bardzo mądre, bardzo przyjazna atmosfera. Nie wiem, ja się czuję trochę, wiecie, dziwnie zawsze w takich gościach się czuję jak taki random totalny z ulicy wzięty i do gości. O co chodzi? Kaszka. Mleczna kaszka. Nie wiem co tam w środku jest, ale zaraz się okaże. No i muzyka mongolska. Mongolskie śniadanie najbardziej zaskoczył ogon owcy. Podobno ma dużo białka. Jak to widzicie tutaj, to jest mięsko. Ja niestety nie jadam mięska, więc odpuściłem. Nie jest zbyt smaczny. Po prostu takie ścięgno. Teraz taką pamiątkę dostałem. Pomnik gwiazdowy. No i dzisiaj tam pani mnie zabierze i powiedziała, że stamtąd mam już prostą drogę do Chin. Tak więc bierze pani na słowo. Panie się teraz szykują powoli. Bądź gotowy dziś do drogi. Года. This better. To Mongol. Too hard. Pomnik towarzyszy na poczet mongolskich tutaj podbojów. No i oczywiście Związek Radziecki. To jest typowe, duże pomniki. No i tak to wygląda. Taki placyk w mieście. Pani chciała mnie zabrać, pokazać. Tak więc zabrają, pokazują. No i tak to wygląda. A zaraz ruszamy w dalszą trasę, drogę. No bo trzeba ruszać do przodu, moi drodzy. Trasa jeszcze jest do zrobienia, więc jeszcze 400 km. Ponad. Chyba 400 z hakiem, więc. Uwolniony spod więzów gościny. Nareszcie, znowu na drodze. Tu, gdzie czuje się człowiek najlepiej. Po prostu przemierzając niezliczone kilometry, ulice, długie drogi i wszystko to właśnie to, co piękne. Przygoda.